Witam wszystkich widzów. Powoli szykuję się do kolejnej wycieczki i kompletuję sprzęt. Nowym sprzętem, który chcę zabrać na następną wycieczkę, jest takie radyjko firmy Retevis. Nowe radyjko. Będę chciał je wypróbować. To jest w zasadzie taki radiotelefon, tak? Z tym, że ma ono UKF, więc mi będzie służyć głównie jako radio do słuchania. Ponieważ to radio zapewnia łączność Bluetooth, to mogę przez słuchawkę słuchać radia w trakcie nagrywania. Teraz włączę radio. O. I mam teraz muzykę w słuchawce, której nie nagrywa kamera. Dzięki temu nie mam żadnych problemów później z publikacją filmu. Wyłączę, to mi przeszkadza. Nie mam później problemu z publikacją filmów, jeżeli chodzi o te prawa autorskie do muzyki, która w radiu jest. Czyli teraz będę mógł sobie spokojnie słuchać radia i nagrywać film, jak sobie tutaj coś robię w środku, aczkolwiek na zewnątrz też ten Bluetooth dosyć daleko sięga, tam z 10 metrów co najmniej można się oddalić od przyczepy i słuchać sobie radia. Także tutaj chyba główny cel tego radiotelefonu, bo to w zasadzie jest radiotelefon, to właśnie słuchanie radia przez słuchawkę. Bo to radio, które poprzednio woziłem ze sobą, nie zapewnia możliwości takiej, żeby poprzez Bluetooth słuchać. Trzeba było przez głośnik. Więc tutaj będzie rozwiązana ta sprawa. Kiedy tu przejrzałem instrukcję, to trochę się zdziwiłem, że na liście tych częstotliwości, które tutaj są w instrukcji, niemalże wszystkie one są bez licencji, ale w Stanach Zjednoczonych bądź w Kanadzie. Te częstotliwości, które tutaj są, prawie wszystkie, tylko jedna chyba była taka w miarę dostępna tutaj w Polsce. Była ten kanał trzeci, był taki, że no, bez jakichś konsekwencji prawnych można by używać go. Jest 16 kanałów na tym radiu, ale jak mówiłem, te wszystkie częstotliwości odpadają z użytku, tak? Tutaj w Polsce. Myślałem, że po prostu producent przysłał tą krótkofalówkę przeznaczoną na rynek amerykański. Tymczasem zagłębiłem się bardziej w to i na stronie producenta znalazłem, że to wcale nie jest tak, że tutaj muszę używać te kanały, które tu są zaprogramowane. Są dwa pasma, w których można sobie dowolnie ustawić częstotliwości tych kanałów. To jest pasmo VHF od 136 do 174 MHz lub UHF od 400 do 480 MHz. W Polsce taka amatorska
częstotliwość dostępna bez licencji to jest 466 MHz, czyli tutaj można właśnie ustawić sobie kanały tej częstotliwości i zupełnie bez żadnych obaw można używać. Czyli można te 16 kanałów sobie ustawić jak ten. Co ciekawe, można też ustawić tutaj w tym paśmie od 136 do 174 MHz można ustawić również częstotliwości morskie, czyli w zasadzie ona mogłaby też służyć jako taka UKF-ka morska. Albo można też zrobić takie kombinowane częstotliwości, czyli na przykład część morskich tych częstotliwości ustawić, a część takich tych lądowych, amatorskich, tak? Co ciekawe, można też tutaj ustawiać częstotliwości pogotowia, straży pożarnej, nawet policji, tak? Tylko że to trzeba by ustawiać każdorazowo na dany teren, bo oni tam zmieniają sobie te częstotliwości odrobinę, troszeczkę zmieniają, więc w każdym miejscu oni mają te służby mają trochę inne częstotliwości, także to nie wiem, czy to sens jest ustawiać takich, ale no, można próbować. Także tutaj można się pobawić w ustawianie. I co właśnie interesujące jest i ważne zresztą, to to, że tych częstotliwości nie można ustawić tutaj na radiu. Tak? Tutaj, żeby te częstotliwości ustawić, trzeba sobie zainstalować aplikację. No, łączy się. Także tylko poprzez aplikację można te parametry ustawiać. Aplikacja nazywa się właśnie tak jak producent, czyli Retevis. Otwieramy i tutaj mamy tą aplikację. I łączymy się. I tu wszystkie parametry można ustawiać. Te częstotliwości to ustawia się na parametr channel. No tak. I tutaj channel 1. Ja tu już przestawiłem ten pierwszy kanał, już jest ten 4. Kanał pierwszy już jest 446 częstotliwość, czyli ta amatorska, która jest dopuszczona bez licencji w Polsce, bez żadnych uprawnień, tak? I tu tutaj jest bardzo dużo tych parametrów, które można przestawić. To chyba myślę, że to teraz i tak nic nie wyjaśnię. Jeżeli ktoś będzie chciał nabyć, to zapewne sobie przeczyta instrukcję i będzie wiedział, jakie parametry można ustawić, jakie częstotliwości i tak dalej, tak? Także, dobrze, to niech jeszcze będzie. Na razie. To jest model tego Retevis EasyTalk 65. To radio ma tą klasę szczelności IP54, czyli można w deszczu używać.
ale zanurzać już w wodzie raczej nie. Także ten dosyć odporne jest na kurz i na wodę. Bateria zainstalowana tutaj to jest 2000 mAh i wystarcza według producenta na około 90 godzin na słuchu. Natomiast rozmowy to już tam tylko kilkanaście godzin. O ile dobrze pamiętam, 16 czy 17 godzin można rozmawiać. No, rozmawia wiadomo tu poprzez przycisk, tak? No teraz właśnie ten kanał pierwszy jest ustawiony. Oprócz tego, że mamy tutaj radio i ten radiotelefon, to jeszcze jest też latarka, tak? Tutaj jest taka latareczka. Może się czasami przydać. Oprócz takich, mówię, typowych zadań, że tak powiem, i możliwości, no, można na przykład podsłuchiwać wszystkie kanały. Na przykład tutaj, o, teraz jak tutaj ten nacisnę tak krótko, o, to zaczyna się skanowanie wszystkich kanałów, tak? I jeżeli na którymkolwiek ta radio wykryje aktywność, to wtedy zostanie na tym kanale i będzie nasłuchiwać. No i wtedy ewentualnie można też zawołać kogoś. No ale widać, że tutaj raczej tego zbyt wielkiego ruchu w eterze nie ma. Łączność poprzez takie dwa radyjka, zasięg łączności tych dwóch takich radyjek sięga około 10 km maksymalnie, ale to jest, powiedzmy, na wodzie, tak? Na wodzie albo, powiedzmy, na całkiem pustej przestrzeni. Natomiast tak jak tutaj w mieście, no to producent twierdzi, że około 4 km tutaj będzie łączność zapewniona, no a w takim, powiedzmy, w lesie czy gdzieś to tak około 7 km. Także to dosyć fajna rzecz, bo rzeczywiście jeżeli chodzi właśnie o używanie tego tak przeze mnie, no to główny cel, tak jak mówiłem, to będzie radio, ale w pewnych miejscach, tak, może się czasami przydać, żeby ewentualnie zawołać o pomoc tam, gdzie nie ma łączności tej łączności telefonicznej, bo często nocuję w takich miejscach, gdzie nie ma w ogóle zasięgu łączności komórkowej. Natomiast jeśli by właśnie ktoś w pobliżu posługiwał się radiem, można właśnie przestawić ten kanał na jakiś taki używany przez służby, nie wiem, przez leśników. Tutaj też chyba mieści się w tym, chociaż leśnicy trochę inne używają częstotliwości, ale można po prostu sprawdzić, jakie częstotliwości tak w danym terenie używa na przykład pogotowie, tak, i przestawić sobie tutaj ten.
ten radiotelefon na częstotliwości pogotowia i można by się wtedy skontaktować mimo braku zasięgu GSM. Oprócz takich rzeczy jest taki jeden bajer, mianowicie ten klips do paska. On tutaj ma też gwizdek, tak? Jest gwizdkiem. Także tutaj można ewentualnie użyć, jak ktoś nie umie na palcach zagwizdać. Tutaj oprócz tego radiowych spraw, to tu jeszcze jest, zdaje się, sygnał alarmowy. No, nie próbowałem go, spróbuję. Ten czerwony przycisk chyba dłużej trzeba przytrzymać. Krótkie przyciśnięcie powoduje włączenie tego światła, ale długie powinno sygnał dźwiękowy, alarm dać taki, to powinno zacząć wyć, ale spróbuję teraz. Aha. O, shit. To co to? Ciekawe, że jakieś sprzężenie się zrobiło. Sygnał wyłączył światło. Chyba przypadek. No i tak jak tu mówiłem, tu tych funkcji trochę jest radiowych, tak, jest dużo i one są bardzo takie no, specjalistyczne, więc nie chciałbym tu przynudzać z tymi funkcjami. Natomiast ciekawą sprawą jeszcze jest to, że ten radiotelefon ma wewnętrzny GPS. I można używać poprzez telefon, przez tą aplikację, tak? Używać tej mapy, która w aplikacji jest. I ten. Tyle, że ta mapa jest raczej mniej dokładna niż inne, które mam w telefonie, także raczej z tego nie będę korzystał. Natomiast gdyby ktoś właśnie posiadał telefon bez GPS-u, no to może wtedy używać ten GPS, który jest tutaj w radiotelefonie. Widać więc, że ten radiotelefon ma wiele funkcji. Jedne bardziej przydatne, drugie mniej. Ale ponieważ jest dosyć malutki, waży niewiele, 30 deko waży, więc można zabrać na wycieczkę i używać. Więc jeszcze raz dla przypomnienia, to jest firma Retevis, tak? Model EZ Talk 65, czyli
po angielsku byłoby Easy Talk 65 i jest do nabycia pod linkiem, który jest w opisie. Dzisiaj patrzyłem na stronie producenta, kosztuje tam chyba około $75. No, to radyjko zapewne zobaczycie na wycieczce, na którą za parę dni zamierzam wyjechać. Także będzie również to pokazane na filmie. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i myślę, że wkrótce już będą filmy z następnej wycieczki. Do zobaczenia.